Dzień dobry. Pomimo niecodziennych okoliczności nie zamierzamy rezygnować z tradycji, dlatego chciałbym podsumować dla Państwa 2019 rok i nasz raport roczny, który właśnie opublikowaliśmy. Zacznę jednak od krótkiego odniesienia do obecnej sytuacji w spółce. Ze względu na pandemię koronawirusa od połowy marca zespół CD Projekt pracuje z domu. Dajemy z siebie 200% i dzięki posiadanym narzędziom zachowujemy pełną ciągłość pracy. Mamy jasny cel. We wrześniu chcemy dostarczyć graczom na całym świecie Cyberpunka, największą produkcję, nad jaką pracowaliśmy. Cały miniony rok był dla nas niezwykle intensywnym okresem. Produkcja Cyberpunka weszła w finalny, kluczowy dla ostatecznego kształtu gry etap. A kolejna faza globalnej kampanii promocyjnej sprawiła, że zainteresowanie grą osiągnęło jeszcze wyższy poziom. Momentem, który zapamiętam do końca życia, było ogłoszenie w czerwcu podczas konferencji Microsoftu tuż przed targami E3 daty premiery Cyberpunka oraz udziału Keanu Reevesa, który wcieli się w jedną z głównych postaci w grze. Reakcja zarówno graczy, jak i mediów była niesamowita. Trailer gry, który miał wówczas swoją premierę, obejrzano do dzisiaj ponad 50 milionów razy. Sam Cyberpunk zdobył już ponad 200 nagród, ale co najważniejsze, zdobył serca fanów gier, co udowodniły tłumy osób pojawiające się na pokazach gry podczas branżowych eventów, w których uczestniczyliśmy od Stanów Zjednoczonych przez Europę po Chiny, Japonię i Australię. Tym bardziej w imieniu całego zespołu chciałbym podziękować wszystkim za zrozumienie i ogrom słów wsparcia, które otrzymaliśmy po ogłoszeniu przesunięcia premiery gry. To naprawdę dużo dla nas znaczy. W ubiegłym roku wiele działo się także poza Night City. W maju ruszyliśmy z oficjalnym sklepem naszego studia CD Projekt Red Store, w którym fani naszych gier znajdą ubrania i gadżety związane z naszymi produkcjami. Sam stałem się jednym z jego klientów. Szczególnie intensywny był czwarty kwartał. Wiedźmin 3 trafił na Nintendo Switch, a Gwint zadebiutował na urządzeniach z systemem iOS. Na tym jednak nie poprzestaliśmy. W pierwszym kwartale tego roku wydaliśmy Wojnę Krwi na Switcha oraz Gwinta na urządzenia z Androidem. Wszystkie te premiery zostały pozytywnie przyjęte przez graczy, co mega nas cieszy. Również w zeszłym roku GOG przedstawił aplikację GOG Galaxy 2.0, umożliwiającą graczom połączenie w jedną bibliotekę wszystkich posiadanych gier oraz komunikację ze znajomymi i śledzenie ich postępów niezależnie od platform, na których grają. Aplikacja jest obecnie w fazie otwartej bety i zbiera bardzo fajny feedback. Z rzeczy, które będą miały pozytywny wpływ na naszą przyszłość, z pewnością warto wymienić naszą inwestycję w kompleks nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej 74 w Warszawie. To właśnie w tym miejscu rośliśmy w siłę przez ostatnie 2 dekady, a teraz będziemy mogli aranżować przestrzeń własnego kampusu zgodnie z naszą wizją i specyficznymi potrzebami kreatywnej produkcji gier. Cieszy nas to tym bardziej, że w zeszłym roku stale rosnący zespół grupy CD Projekt przekroczył 1000 osób. Bardzo jesteśmy zadowoleni także z faktu grudniowego podpisania porozumienia z panem Andrzejem Sapkowskim, autorem sagi wiedźmińskiej, które wzmocniło nasze relacje i nakreśliło ramy przyszłej współpracy. Przechodząc do wyników finansowych, w 2019 roku przychody grupy CD Projekt wyniosły 521 milionów złotych, co jest wynikiem o 44% wyższym niż rok wcześniej. To przede wszystkim efekt bardzo dobrej sprzedaży trzeciej części Wiedźmina, w tym premiery wersji na Nintendo Switch. Do zwiększenia przychodów grupy przyczyniła się również sprzedaż wygenerowana przez GOG-a z cyfrowej dystrybucji gier, która rosła kolejny rok z rzędu. Skonsolidowany zysk netto za ubiegły rok przekroczył 175 milionów i był aż o 60% wyższy niż w 2018 roku. Jeśli chodzi o wydatki na produkcję gier i nowych technologii, w ubiegłym roku zainwestowaliśmy rekordowe 165 milionów złotych, co przełożyło się na 386 milionów złotych skumulowanego salda nakładów na prace rozwojowe na koniec roku. Największym projektem ujętym w tej wartości jest oczywiście Cyberpunk 2077. To wszystko z mojej strony na dziś. Zachęcam Państwa do śledzenia naszej aktywności poświęconej relacjom inwestorskim w mediach społecznościowych oraz na stronie cdprojekt.com. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i w miarę możliwości pozostańcie w swoich domach. Do zobaczenia.